Cześć wszystkim. Nie miało być tego odcinka, jest to nieplanowany odcinek. Kupiliśmy dosyć fajny samochód, Audi A5 w kabriolecie. 2014 rok, 3.0 w Quattro, to jest V6 TDI. Z małym przebiegiem, dosyć małym przebiegiem, było 70 000. Samochód jest w stanie, można powiedzieć, idealnym. Jedyna usterka, jaka jest w samochodzie, to jest przedni fotel kierowcy, który uległ, podpalił się, nie wiem jak to nawet nazwać. Wydaje nam się, że mata, która podgrzewa fotel kierowcy, zrobiła zwarcie i po prostu wiązka elektryczna zajęła się ogniem. Cała usterka wyceniona została na tyle, że samochód został właściwie przez firmę ubezpieczeniową wysłany na aukcję, z której właśnie mamy ten samochód. Teraz zeszło nam chwilę wyciągnąć ten fotel, ponieważ plastiki, które były pod spodem, podczas tego zwarcia, gdzie tam był ogień, zaczęły się topić i wszystko się stopiło, co uniemożliwiło nam przesuwanie fotela do przodu, do tyłu. Teraz problem polegał na tym, że doszliśmy do przednich śrub mocowania fotela, ale niestety tylne śruby nie mogliśmy się do nich dostać. Nie nagrywaliśmy tego, bo to było dosyć nudne, no i nie za bardzo było widać, co możemy tam zrobić, no ale na obecną chwilę udało nam się wyciągnąć fotel. Mamy drugi fotel, kupiliśmy od Audi A5, od Coupé S-Line, taki sam fotel, tylko jedyna jak gdyby różnica w fotelach, to są fotele wentylowane, a ten co mamy jest bez wentylacji jak gdyby pionowej. Teraz spróbujemy to w jakiś sposób złożyć z dwóch foteli jeden fotel, gdyż Audi niestety nie przewidziało, że kiedyś jeden z na przykład z użytkowników będzie chciał na przykład zakupić cały fotel. No i oni niestety nie sprzedają tego fotela. I to jest, wydaje mi się, cała przyczyna, dlaczego ten samochód został wykupiony przez Insurance, ponieważ Insurance nie mógł go jak gdyby naprawić. No, zaletą czy wadą, nie wiem jak to nazwać naprawdę, ale zaletą tego Insurance'u jest to, że jeżeli oni nie mogą tego naprawić, no to niestety muszą wam wypłacić całość, czyli równowartość samochodu. Teraz, jeżeli koszt naprawy przewyższa jak gdyby wartość samochodu, no to też w tym przypadku samochód jest oddawany na aukcję. No i my sobie możemy jak gdyby jako warsztaty, czy tam osoby nawet prywatne, które mają loginy do tych aukcji, możemy sobie taki samochód wylicytować, no i próbować własnymi siłami naprawić. No nic, zobacz, zaraz wam pokażę fotel, jak on wygląda, bo dosyć ciekawa usterka, powiem szczerze, nie spotkaliśmy się jeszcze z taką usterką. No ale zobaczymy, czy nam uda się to jakoś, powiedzmy, w dosyć rozsądnych pieniądzach naprawić. Samochód wydaje się bardzo dobry, jeżeli chodzi o kondycję samochodu mechaniczną. Lakier, opony, felgi, wszystko jest w stanie idealnym. Jedyne co, to wpięliśmy się komputerem, żeby sprawdzić błędy i podejrzewamy, że chyba moduł komfortu jest chyba uszkodzony. No ale mamy jakieś tam części, które zdołaliśmy zamówić w ciągu tygodnia, tak żeby przyspieszyć ten filmik. Słuchajcie, to jest fotel, który wyciągnęliśmy z samochodu. No można powiedzieć, że niewiele się stało. To jest od strony drzwi. Tutaj mamy tą wentylację, której nie mamy w tym drugim fotelu, ale to zaraz. Teraz tak, całe uszkodzenie jest właściwie od tej strony. Na dobrą sprawę można by to było przeszyć tutaj i nawet wykorzystać, ponieważ skóra jest w stanie idealnym. No ale my mamy cały, że tak powiem, base fotela z tego drugiego fotela i mamy nadzieję, że wszystko po prostu sobie tu przełożymy. Tutaj macie całe uszkodzenie. Widzicie, cała wiązka jest spalona. To są wtyczki, które wchodzą w podłogę pod fotelem, gdzie właściwie fotel jest wpinany i łączony jak gdyby z wiązką samochodową. Tutaj nic się nie stało, jak widać, tu nawet to jest wszystko idealnie. Całe uszkodzenie było gdzieś tutaj, w tym miejscu. I teraz co podejrzewamy, że na tych kablach tutaj gdzieś po prostu było zwarcie. I od tego powstał pożar, że tak powiem.
Teraz tak, tu macie wszystko, widzicie, potopione. To są jakieś plastiki, które są stopione. Tutaj już mamy ślady rdzy na tych cięgnach do przesuwania. I teraz opcja jest taka, no można by się z tym bawić, czyścić to, ale nie ma sensu. Chcemy mieć fotel w pełni sprawny, który za powiedzmy 2 miesiące nie będzie nam szwankował. Dlatego przełożymy sobie cały ten spód z tamtego fotela. Teraz tak, pokażę wam ten drugi fotel. Ok, teraz mamy tutaj ten drugi fotel. Widzicie, on tutaj nie ma tej wentylacji. Od spodu właściwie wszystko jest to samo, tylko brakuje nam jednej tutaj wiązki kabli, która jest do wentylacji. I tutaj ta wtyczka, ona ma 2 kabelki. Teraz w tamtym fotelu jest 4 kabelki. Różnica, jaką nam się wydaje, jaka to jest, po prostu tutaj w tamtym fotelu jest lampka podświetlająca tył za fotelem, a tutaj tej lampki nie ma i to jest chyba właściwie jedyna różnica. Na wszelki wypadek zamówiliśmy oryginalną, nową tutaj wiązkę z tym. O, i tutaj macie 4 kabelki dla porównania zamiast 2. To mamy nowe, czyli tą wtyczkę sobie całą tutaj wymienimy, to jest tutaj już odpięte od boku. Teraz czekamy na jedną wiązkę kabli z Audi, tą główną właśnie do wentylacji tylnego fotela, dlatego że ona jest całkowicie spalona w tamtym fotelu. No i nie bardzo mamy jak się... Znaczy możemy to próbować jakoś łączyć, lepić na nowych kabelkach, ale to bez sensu, bo ta wtyczka... Znaczy ta wiązka ogólnie chyba kosztowała jakieś 60 funtów, więc tu nie ma co bawić się w jakieś lepienie kabli. Teraz jaka jest opcja na przełożenie tego wszystkiego? To wszystko tutaj, cały ten spół jest właściwie identyczny jak u nas w fotelu. Jedyna różnica to są właśnie wiązki, no ale to z wiązkami zaraz sobie poradzimy. Teraz ściągnęliśmy boki specjalnie, żeby wam pokazać. Tu mamy mocowanie oparcie na 2 śrubach i z drugiej strony jest też na 2 śrubach. Opcja jest taka, że spróbujemy to właśnie tutaj rozkręcić i całe te tyły po prostu pozamieniać. Czyli z tamtego fotela spalonego oparcie po prostu założymy całe gotowe oparcie tutaj. No i spróbujemy te wiązki wszystkie połączyć i teoretycznie powinno wszystko działać, nie powinno być żadnego problemu i mamy wtedy nowy, oryginalny fotel. Teraz zamówiliśmy oba moduły komfortu. Mamy problem z jednym, wydaje nam się, ale żeby przyspieszyć, po prostu mamy zamówione oba, żeby to one tam kosztowały też w granicach chyba po 40 funtów każdy. Nie jakieś duże pieniądze, a no zależy nam trochę na czasie, żeby szybko ten samochód uruchomić. Więc mamy oba na wszelki wypadek. Ok, teraz wam pokażę, jak to wygląda w samochodzie. Tutaj, no widzicie, samochód, powiedzmy jeszcze pokażemy wam tutaj środek. No jest w stanie, można powiedzieć, całkowicie idealnym. Fotel pasażera, jak widzicie, też z wentylacją. One są po prostu ukurzone, ale tu żadnych przetarć, niczego nie ma. Tylne fotele, widzicie sami, w stanie idealnym. Teraz tak, uszkodzenie. Tutaj mamy, widzicie, gdzie jest mocowany fotel. To jest jedno mocowanie i tu jest drugie mocowanie, przód i tył. I teraz tutaj mamy w tym miejscu, jak widać, podpalony trochę dywan. Rozżarzone plastiki kapały na ten dywan i po prostu podpaliły. Teraz tutaj widzicie, mamy wtyczki, gdzie wpinamy fotel do wiązki samochodowej. I tutaj tak naprawdę łączymy teraz fotel z całym samochodem. Więc tutaj nic się nie stało, to jest wszystko oryginalne. Spróbujemy to odkurzyć, zobaczyć w jakim bardzo stanie złym jest ten dywan. No bo powiem wam szczerze, że nie bardzo nam się chce to wymieniać, gdyż musielibyśmy wszystko tutaj, cały ten panel środkowy, cały fotel, tylne fotele, wszystko wyciągać, ponieważ dywan przychodzi jako jeden element. Jeżeli to uszkodzenie się, powiedzmy, schowa pod fotelem, wydaje nam się, że nie będziemy tego zmieniać. Samochód finalnie i tak zostawiamy u nas, będzie to nasz taki firmowy samochód ze względu na stan techniczny. Pokażę wam jeszcze pod maską, żeby nie być gołosłownym, jak to wszystko wygląda. Zobaczcie sami. To nie było nic myte. Ten samochód po prostu w takim stanie do nas przyjechał. Teraz jak podniesiemy sobie tutaj, zobaczcie, jak to wygląda. To jest wszystko
no może nie powiedzmy nie idealnie nowe, no ale w stanie naprawdę świetnym. Nie ma grama rdzy. Tu wygląda na to, że samochód po prostu był garażowany, ponieważ no, przy angielskiej pogodzie raczej to jest niemożliwe, żeby w takim stanie zachować samochód, jeżeli by stał on na zewnątrz. Jest tak, po szczytaniu błędów pojawiają nam się jakieś tam błędy między sterownikami, ale to jest poniekąd normalne na ten moment. Dlatego, że mamy właściwie 12 błędów odnośnie sterownika modułu komfortu. I od tego zaczniemy, bo podejrzewam, że większość tych pozostałych błędów w momencie, kiedy jak gdyby dojdziemy, co się dzieje z modułem komfortu, wydaje nam się, że jak zamienimy i zakodujemy nowy moduł, to większość tych błędów to nam poginie. Także na razie nie bardzo się zajmujemy resztą. Zajmiemy się modułem komfortu, wyjmiemy go, zakodujemy i dopiero zobaczymy, co zostanie. Będziemy szukać wtedy dalej, jeżeli jakieś błędy będą dalej aktywne. Tu jak widzicie mamy numer modułu. Nie wiem, czy widać. Jest to 8K0907063DH i tak samo tutaj na nowym module mamy ten sam numer. Tu oczywiście jest cała ścieżka kodowania. Także zaraz ten moduł podłożymy, on jest pod kierownicą na wysokości pedałów, gdzieś tam. Zaraz go znajdziemy, podłożymy, zakodujemy i zobaczymy, co się będzie dziać dalej z samochodem. Spróbuję Wam jakoś pokazać bliżej. Moduł komfortu jest dosłownie tam u góry. No dojście nie jest jakieś rewelacyjne, no ale nic, musimy to jakoś wyciągnąć i zamienić, także postaramy się to w miarę sprytnie jakoś to wymienić. Słuchajcie, wymieniliśmy moduł komfortu, no ale dalej mamy kilka błędów, których nie do końca możemy znaleźć. I jak zaczęliśmy się przyglądać trochę bezpiecznikom, to się okazało, że zobaczcie, tu są popalone kable zupełnie. To wszystko jest tutaj podtopione. Tu do góry, jak zerkniecie, też jest wszystko przytopione. No musimy chyba tą wiązkę jednak odkopać do momentu, gdzie wszystkie kable są dobre. No i niestety będziemy musieć całą wiązkę naprawić, bo podejrzewam, że większość tych problemów, tych kodów usterek to właśnie pochodzi tutaj z tej wiązki, bo no, te kable tu się stykają wszystkie, także to nie może tak działać. Także naprawa nie będzie taka łatwa, jak nam się wydawało, no ale tak zawsze raczej jest, także nic dziwnego, że tak powiem. Słuchajcie, już Wam pokazuję, co udało nam się już naprawić, a co zostało do zrobienia. Jest to trochę poważniejsza usterka, jak nam się wydawało. Dosyć dużo tych kabli się tam potopiło i powiem Wam szczerze, że no są w takim trochę miejscu niedostępnym i musimy spędzić trochę więcej czasu, żeby to naprawić. No ale oczywiście damy radę chyba. Już Wam pokazuję. No to nie wygląda to mega ekstra, ale tak. Cała część tutaj od końca, łącznie z wiązką do fotela, do właściwie tego momentu tutaj, mamy już wszystko tutaj naprawione. Tu nie było nie wiadomo ile usterek. Gdzieś, gdzie nie byliśmy pewni, czy na przykład tutaj kabel jest w idealnym stanie, po prostu daliśmy dodatkową osłonę, na wszelki wypadek to jest. Wydaje nam się, że tu było wszystko ok, no ale tak na powiedzmy 100%, żeby to było pewne. Jedyne, co nam nie udało się naprawić, to tutaj mamy jeden pin w czerwonej kostce. On był totalnie spalony. Dorobiliśmy jak gdyby dodatkową łączkę do fotela i w fotelu ominiemy ten pin po prostu. No niestety nie możemy dostać tego z Audi jako oryginału. Teraz szukać to jako zamiennik gdzieś, to jest bez sensu, także to też będzie wszystko
super działać, tu nic się nie dzieje, to też będzie można odpinać w razie czego, gdyby fotel trzeba było wyciągnąć. Teraz tak, jeżeli chodzi o przednią część tych kabli, tutaj jest trochę więcej uszkodzeń. Znaczy może nie wiem, że więcej, tylko w bardziej niedostępnym miejscu. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Tu jest, wszystkie te kable były stopione razem. Oczywiście będziemy wymieniać. Teraz tutaj nie wiem, czy będzie widać, ale tutaj mamy następne podtopione kable. Gdzieś tu w tym miejscu. O, tutaj nawet. Myślimy, że to aż do tego momentu tutaj musimy sprawdzić wszystko. No i wiadomo, od bezpieczników tutaj te grube kable, to wszystko też będzie tutaj powymieniane. Tu mamy następne stopione kable, także no jest tego sporo, ale myślę, że dziś uda nam się to ogarnąć. W momencie, kiedy będziemy mieć wszystkie kable zrobione, podłączymy komputer, zresetujemy wszystkie moduły i zobaczymy, czy mamy jeszcze jakąś usterkę. Jeżeli mamy jakąś usterkę, no to wiadomo, będziemy jej szukać. Wydaje nam się, że raczej nie powinno tu być więcej usterek, także jeżeli zrobimy kable, podepniemy akumulator, no i powiem Wam, co się dzieje dalej z samochodem. Kable mamy polutowane, widzieliście, no trochę nam to zajęło. Wszystko w sumie, mam nadzieję, będzie zaraz działać. Wepniemy akumulator, właściwie już mamy wpięty. Podpięty mamy sprzęt diagnostyczny, zaraz czytamy błędy i zobaczymy, co tam jeszcze zostało. Wiemy o jednym kablu, który jest uszkodzony. No jak widać, jeszcze jakoś to mega fajnie nie wygląda. Ale wszystko to zostało naprawione. Każdy jeden kabel został przeglądnięty. Wiązka była nawet uszkodzona tutaj przy samych wtyczkach do fotela. Teraz każdy jeden kabel przeglądaliśmy. Jak był na przykład, tak jak tutaj, najprawdopodobniej nic mu nie było. Był w bardzo dobrym stanie, tylko miał delikatne znaki na sobie takiego obtarcia. Założyliśmy wszędzie termokurczki, że nawet w takim przypadku już nie będzie tu jakichś usterek. Wszystkie bezpieczniki są sprawdzone i teraz taka sytuacja. Nie mieliśmy, już to pokażę, nie mieliśmy przedniej lampy prawej. Właściwie w ogóle nie odpalała. Teraz, no jak widzicie, są obie odpalone. A całą przyczyną wszystkiego, cały czas nam wyrzucało, że bezpiecznik 30A jest gdzieś przerwany. Okazało się, że tutaj te 4 bezpieczniki odpowiadają za moduł komfortu. Teraz ten bezpiecznik tutaj, on był 5A i wydaje nam się, że nie puszczał chyba prądu, ponieważ był za mały. Albo nie wiem, komputer go w jakiś sposób wyłapywał, że to jest nieodpowiedni bezpiecznik. Cały czas nam tutaj odcinało. Mimo że on tu był wpięty, no to dopiero jak zerknęliśmy w schemat, jakie tam wartości mają być, dopiero mogliśmy... Znaczy, dopiero zauważyliśmy pomyłkę, że ktoś włożył 5A, nie 30A i po włożeniu 30A bezpiecznika wszystko normalnie zaczęło działać. Jeżeli chodzi o błędy, no to jak widzicie mamy tylko 2 błędy tutaj. Ten dolny, no to wiadomo, on tutaj jest dlatego, że nie mamy fotela wpiętego. Ten pierwszy spróbujemy go jeszcze trochę później skasować, ale może być opcja, że potrzebuje trochę lepszy sprzęt diagnostyczny. Jak gdyby, który ma więcej funkcji serwisowych, żeby skasować albo zaadoptować. No nie wiem, jeszcze z tym się jeszcze pobawimy, no ale już nie ma tragedii, już 2 błędy są, reszta błędów wszystko poginęło. Tu został jeszcze jeden kabel, ten grubszy, to jest najprawdopodobniej światłowód, który na dobrą sprawę odpala radio. Znaczy właściwie jest podpięty do radia, nie odpala radio, jest podpięty do radia i do modułu jakiegoś w bagażniku. I teraz w momencie próby odpalenia radia, radio nam, znaczy cały ten system MMI nam jak gdyby odpala, po czym zaraz przestanie działać. Jest to najprawdopodobniej spowodowane tym, że jest usterka na światłowodzie. No akurat teraz wyjątkowo odpala, no ale widzicie, już zgasł. Także gdzieś tam obiekt traci. No wymienimy go. Wiadomo, żeby tu nie było, wszystko będzie w 100% sprawne. No to co, zostało nam złożyć fotel.
z dwóch, tak jak to było w planie. Ja idę, zamawiam ten kabel, światłowód, no i powiem Wam szczerze, że to też może być dosyć spore wyzwanie, żeby to wymienić. Miałem nadzieję, że nie będziemy zmieniać dywanu, no ale w tym przypadku, jak będziemy rozbierać tą środkową konsolę, tak czy inaczej, żeby się dostać do tego światłowodu, no to już zamówimy ten dywan i oczywiście go wymienimy, żeby to wszystko było zrobione tak, jak to ma wyglądać, żeby auto było w 100% naprawione. No niestety ten dywan jakby został, średnio to będzie wyglądać, więc zmienimy go na 100%. A Wy co? No subskrybujcie, zostawiajcie komentarze, mamy fajne projekty już u nas w garażu, które mam nadzieję bardzo szybko Wam nagramy, także do zobaczenia w następnym odcinku. W następnym odcinku podam Wam w sumie wszystkie koszty, jak to wyszło z tym Audi, ile nas kosztowała cała naprawa, czy to było warto, czy może nie było warto, no ale tak mówię, zobaczymy, podliczymy, sami ocenicie, jak to wygląda. Na razie.